Drodzy Państwo, to dla mnie olbrzymia przyjemność i zaszczyt wystąpić przed takim gronem. Bardzo dziękuję panelistom, bo wiele aspektów, które zaraz będę omawiał, tak naprawdę tkwią u podstaw tego, w co my wierzymy i w jaki sposób rozwijamy to nasze przedsięwzięcie. I dziękuję Arturowi za to, że zrobił taki fajny wstęp, bo będziemy mówić, jak ta technologia, która niektórych straszy, niektórych fascynuje, może się przełożyć tak naprawdę na coś, co myślę, że bardzo długo jeszcze nie uda się zautomatyzować, czyli na przywództwo, na zaangażowanie ludzi. I Artur powiedział o tym, że będziemy pracować z robotami. Ja jestem ciekaw, czy dojdziemy do takiego momentu, kiedy faktycznie będziemy w stanie podążać za robotami jako liderami, czy to się faktycznie kiedyś wydarzy. Przede wszystkim dzisiaj dzień jest wyjątkowy, bo tak się przypadkiem złożyło, że dokładnie 365 dni temu po raz pierwszy nasza aplikacja, którą wspólnie z zespołem rozwijamy, po raz pierwszy ujrzała światło dzienne i pierwsi klienci mieli okazję używać tej aplikacji dokładnie 20 listopada 2017 roku. Tu widzicie jeszcze z Excela i z harmonogramu mały wycinek. I na wstępie chciałbym podziękować tym wszystkim firmom, którym to nasze przedsięwzięcie zawdzięcza coś, co na tym etapie jest najważniejsze, czyli olbrzymią naukę. I tą nauką chciałbym się z Państwem podzielić. Tym firmom i tym 50 firmom, które przez te 365 dni przyłożyły się do tego, bardzo dziękuję. Mieliśmy okazję być w 15 krajach na świecie i to też jest niesamowita rzecz, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o naszą pracę doradczą, to fajnie było gdzieś polecieć, zobaczyć inne obszary świata, a tak naprawdę jeden klik sprawił, że równocześnie nasze rozwiązanie jest w 15 krajach na świecie. No, teleportacja chyba jeszcze na horyzoncie naszych technologii nie jest. Dla tych Państwa, którzy nie znają, czym się zajmuje ShareRock, chciałem powiedzieć w kilku słowach, co tak naprawdę stworzyliśmy. Zajmujemy się wspólnie z zespołem rozwiązaniem, które pozwala poprzez technologię, umożliwia to, co było jednym z kluczowych elementów budujących satysfakcję i zaangażowanie, czyli zgłaszać problemy. Możemy wspólnie poprzez tą platformę decydować, które problemy są najważniejsze. Możecie Państwo wspólnie zgłaszać pomysły i decydować, które są tak naprawdę najciekawsze i dzięki temu możecie skupić się na tych pomysłach i na tych problemach, które są najistotniejsze z perspektywy Państwa organizacji i dzięki temu budować zaangażowanie, doskonalić firmę, a przede wszystkim zmniejszać frustrację pracowników. Zanim powiemy trochę więcej, zanim podzielę się tą nauką, myślę, że warto powiedzieć, od czego my zaczęliśmy, tworząc to rozwiązanie. Próbowaliśmy zrozumieć, jaką tak naprawdę perspektywę mają pracownicy w organizacji. I tych perspektyw jest co najmniej kilka. Mamy perspektywę pracownika, menadżera, mamy perspektywę zarządu. Wiele o tym już dzisiaj mówiliśmy, ja tylko chciałbym krótko powtórzyć, dlaczego przychodzicie Państwo do pracy. My zadaliśmy takie pytanie wprost znacznej ilości naszych potencjalnych jeszcze wtedy klientów i usłyszeliśmy najczęściej 3 odpowiedzi. Bo muszę, bo nie mam wyjścia albo dla pieniędzy. Gdy przyjrzymy się temu bliżej i badania Gallupa, na które tutaj się powołuję, pokazują, że tylko 15% ludzi na świecie jest zaangażowanych w pracę, więc tak naprawdę cała reszta przychodzi do pracy tylko po to, żeby wyjść. Zadaliśmy też drugie pytanie. Czym się tak naprawdę na co dzień zajmujesz? Znowu 3 odpowiedzi. No, pracę, przerwa i inne. W innych możecie Państwo sobie dopowiedzieć. Pytanie natomiast my osobiście mieliśmy okazję pogłębić i analizując setki organizacji, z którymi przez 13 lat mieliśmy okazję jako Limpation pracować, mamy takie badania, które pokazują, że tylko 30% czynności, które na co dzień realizują Wasi pracownicy, tak naprawdę dodaje wartość pracownikom. Cała reszta jest frustrującym, bardzo często nikomu niepotrzebnym marnotrawstwem. To, co nam dała platforma ShareRock Ways, to jest olbrzymia ilość informacji i danych, które zbieramy na bieżąco i de facto jak tu siedzimy, dzisiaj mamy, co ciekawe, wdrożenie w Czechach, więc te dane tak naprawdę codziennie się aktualizują. To są informacje na temat typów problemów, jakie zgłaszają pracownicy w naszej platformie, więc możecie zobaczyć, że w skali 5000 już ponad zgłoszonych problemów ze wszystkich branż, szukanie i wyjaśnianie jest najczęściej zgłaszanym problemem przez firmy. Jeżeli chcecie Państwo poznać dane na przykład per branża, shared service czy produkcja, no możemy gdzieś do tych danych głębiej zajrzeć.
Więc co na koniec dnia taki pracownik, jaką on ma perspektywę? Przychodzę do pracy, której nie lubię, robić rzeczy, których pewnie i tak nikt nie potrzebuje. Tymczasem z jednej strony mam presję swojego szefa, dowoź wyniki, słuchaj, klienci czekają. Z drugiej strony mamy takie inicjatywy jak nasza, czyli przychodzi ktoś z boku, Artur powiedział o tym SAP-ie, no to nasz jest też pewnym rodzajem systemu, który przychodzi i mówi, słuchaj, zaangażuj się, mamy fajny projekt HR-owy, marketingowy, mamy nowy system, nowe narzędzie, chodź, dawaj pomysły, będzie fajnie. No a pracownik przychodzi 8:05 i tylko marzy o tym, jeszcze 7:55 i do domu, prawda? Więc ta perspektywa powoduje, że musieliśmy podejść do tego tematu troszkę inaczej. Szczególnie jeżeli spojrzymy na perspektywę menadżera, o której dzisiaj już było dużo, więc tylko krótko podsumuję. Menadżer znowu ma tą perspektywę z prawej strony pracownika, który mówi o tych wszystkich rzeczach, które są dla niego ważne, chociażby z naszego badania satysfakcji. No i ma perspektywę swojego szefa, który mówi realizuj cele, zaangażuj się, wartości są dla nas ważne, bądź agile, lean, scrum, fit, eco, wszystkie te pojęcia, które są trudne. Do tego jeszcze przychodzi to, o czym powiedział Artur, czyli świat, ja to nazywam 4.0, który po prostu to dodatkowe wyzwania i to, o czym też powiedział, ktoś teraz w Chinach albo w małej wiosce w Indiach siedzi i pisze kod, który spowoduje, że nasz biznes może od jutra nie istnieć. Więc jak sobie z tym poradzić? Lekcja nasza numer 1, kiedy tego 20 listopada 2017 roku po raz pierwszy wysłaliśmy z dumą zrobiony przez nas produkt do naszych klientów. Pierwsza lekcja wyglądała tak, że samo się nic nie zadzieje. Tutaj widzicie Państwo zaangażowanie pracowników w klikanie w tą aplikację przez pierwsze 2 tygodnie. Więc nam się przez chwilę wydawało, że jak już będziemy tacy digital, to nie będziemy musieli z nikim gadać. Wystarczy, że będziemy patrzeć w te metryki i samo się wszystko będzie działo. I myślę, że dobrze tą lekcję odrobiliśmy dość szybko i pierwsze, co zrobiliśmy, to to, co nas uczono i do czego sami namawiamy naszych klientów, pójdźmy do gęba i zobaczmy, jak jest. Więc poszliśmy faktycznie do tego klienta i zaczęliśmy się pytać, słuchajcie, no czemu nie klikacie? Pytanie proste, ale pierwsza rzecz, która nam się pojawiła, mówi, słuchajcie, ale ja się boję. Ale czego się boisz? No przecież, no jak mam mówić, jakie mam problemy? Zwariowałeś, że mnie zwolnili? I to była taka pierwsza lekcja, że my założyliśmy, że kultura jest otwartości, że nikt się nie będzie bał, bo w końcu to jest aplikacji, łatwiej pewnie będzie napisać. Okazuje się, że ludzie się w tej konkretnej firmie w ogóle nie byli przyzwyczajeni, że można po prostu powiedzieć, że coś im się nie podoba. Dlatego bardzo ważnym elementem, kolejnym krokiem było powiedzenie, słuchajcie, problemy to są diamenty. To jest przede wszystkim łapcie je wtedy, kiedy się pojawiają, bo macie dużo obowiązków, dużo pracy, dużo różnych zadań, musicie te problemy złapać wtedy, kiedy się pojawią, bo jutro o nich zapomnicie. Dlatego jednym z takich kluczowych elementów, na które postawiliśmy, to jest chociażby prostota tego, jak ten problem się zgłasza. My w tej chwili, licząc średnio 25 sekund trwa zgłoszenie problemu, naszym celem, żeby to było w 5. To, co jest jeszcze istotnym aspektem, to ta komunikacja i stworzenie pewnych warunków do tego, żeby ludzie mówili otwarcie, więc ten aspekt tworzenia otwartości, który nie jest taki oczywisty dla wielu organizacji, jest tutaj krytyczny. I pytanie, na ile technologia jest w stanie faktycznie przeskoczyć ten element kulturowy, a na ile te warunki do technologii trzeba najpierw stworzyć. Kolejna nasza lekcja jest taką lekcją dotyczącą pewnej funkcjonalności, którą my nazwaliśmy Mam to samo, a powoduje taki bardzo ważny moment w życiu, szczególnie tym trudnym, korporacyjnym czy pracowniczym, kiedy borykamy się z problemem już 3. miesiąc, nie jesteśmy sobie w stanie z nim poradzić i przychodzi nasz kolega i mówi, słuchaj, ja mam to samo. Jest trochę lżej, prawda? Na duchu. Więc jednym z elementów jest to, że my pozwoliliśmy w tej aplikacji powiedzieć, słuchajcie, zgłaszajcie otwarcie problemy i to, co jest ważne, one są dostępne dla wszystkich pracowników w firmie, to znaczy jak zgłosicie u siebie w zespole, to widzi je kolega z innego departamentu, z innego kraju. Po drugie, to wy wspólnie poprzez klikanie ten Mam to samo decydujecie, które problemy są tak naprawdę najważniejsze.
No mam takie informacje, jeden z problemów zgłoszonych u naszego klienta kliknęło 45% pracowników z firmy. To znaczy, że z tym samym problemem, to była firma na 500 kilkadziesiąt osób, kliknęło ponad 45% osób dotyczył ten sam problem. Jak myślicie, jaka jest determinacja do tego wśród menadżerów, żeby ten problem rozwiązać? Zdecydowanie większa, jak się pewnie domyślicie, jeżeli możecie jednym problemem tak naprawdę zadowolić 45% pracowników. To, co jest też istotne, zaobserwowaliśmy, że wiele z tych problemów niekoniecznie dotyczą od razu rzeczy procesowych. I teraz pytanie do Państwa, na ile warto się zajmować takimi problemami jak ta kawa? To niektórzy będą wiedzieć, o co chodzi. Pozdrawiam. Powiem tylko, że w rzeczywistości ten problem powodował to, że po pierwsze albo się tą kawę trochę podkradało, albo wsiadało się w samochód i jechało na Orlen parę kilometrów i tą kawę przywoziło do firm. I teraz pytanie, można do tego podejść, nie po to budujemy zaangażowanie w firmę, żeby ludzie marudzili o kawie, ale tak naprawdę rozwiązując ten problem w krótki i szybki sposób, mamy 11 osób, które są chociaż odrobinę bardziej zadowolone z tego, że są w tym miejscu, w które są. Jak ludzie złapią zaufanie do tego, że naprawdę wam zależy na tym, żeby problemy rozwiązywać, to zaczną się pojawiać problemy związane z procesami, z waszymi faktycznie istotnymi z perspektywy biznesu kwestiami. Tylko nie liczcie, że wszystko, co się w tym naszej platformie pojawia, jest od razu przełomową innowacją. Naprawdę warto zacząć od tego, co możecie zmienić. To czasami jest kwestia paru złotych albo chwili czasu, ale dzięki temu z czasem dostajecie naprawdę te diamenty w postaci problemów, które mogą chociaż o ten jeden krok do przodu waszą firmę przenieść. Kolejną naszą lekcją, która była dla nas, nie ukrywam, dużym zaskoczeniem, ale takim pozytywnym, to jeżeli pokażecie w firmie, że problemy przede wszystkim to jest coś fajnego, poza tym możecie je otwarcie komunikować i pokażecie, że wszyscy jako firma jedziecie na jednym wózku, to możecie tak naprawdę jako zespół wzajemnie sobie pomagać. I ta dana była dla nas olbrzymim pozytywnym zaskoczeniem, ale wyobraźcie sobie Państwo, że 28% pomysłów, które zgłaszają ludzie, są pomysłami zupełnie do innych działów. To znaczy, jeżeli ja zgłosiłem jakiś problem, to 28% z pomysłów, które dostanie, jest zupełnie z ludzi z innych obszarów, czasami z innych krajów. I to jest olbrzymia siła, że my jako zespół, jako cała firma, czasami nawet się nie znając, nie widząc, jesteśmy sobie wspólnie i wzajemnie w stanie pomagać, dzieląc się najlepszymi praktykami w ramach jednego departamentu, w ramach jednego oddziału, a czasami w ramach przeróżnych miejsc na świecie, bo to mieliśmy okazję zobaczyć. Kolejnym kluczową naszą nauką z tego ostatniego roku jest to, że fajnie, jeżeli to jest fajne. To znaczy zróbcie z tego doskonalenia firmy na pewien rodzaj zabawy. To, co widzicie tutaj, to jeden z naszych klientów Hitachi, który był tak fajny i pozwolił nam się tym podzielić. Zrobił z tego naszego Sherlocka pewną grę i zabawę. Powywieszali sobie plakaty, zrobili taką małą gamifikację o tytuł Sherlocka miesiąca. Zrobili sobie na końcu tort. Tego nie widać, ale był bardzo smaczny. I to naprawdę sprawia, że ludzie się fajnie angażują do tego stopnia, że w ciągu pierwszych 2 miesięcy jesteśmy nawet 70% pracowników zaangażować w ten proces. Co jest jeszcze ciekawe, czego się w ogóle nie spodziewaliście, nie wiem, czy Państwo są w stanie w to uwierzyć, 22% wszystkich aktywności w Sherlocku jest zupełnie poza godzinami pracy. I to są z wyłączeniem firm, które pracują na nocki i firm, które pracują w innych strefach czasowych. 22% aktywności jest po godzinie 18 przed godziną 8. I to jest dla nas taka lekcja, że ludziom naprawdę zależy na firmie, jeżeli są w stanie poświęcić nawet 5 minut poza godzinami pracy na to, żeby coś wam poprawić, coś udoskonalić, zmniejszyć ten swój poziom frustracji, to po prostu czasami dać im trzeba na to proste narzędzie. Jeżeli chodzi o to zestawienie człowieka i technologii, to my się nauczyliśmy tego, że tego przywództwa jeszcze chyba długo nie zautomatyzujemy.
Aczkolwiek poprzez technologię możemy naszym liderom pomagać. I to, na co my chcemy stawiać w rozwoju naszego rozwiązania, jest coś, co my sobie roboczo nazywamy Technology Supported Leadership, czyli żeby pomóc poprzez dane, poprzez notyfikacje, poprzez na przykład lekcje 5-minutowe, jednotematyczne, pomóc liderowi być skutecznym. Jeżeli on zobaczy, że pracownicy od tygodnia nie zgłosili żadnego problemu, to żeby mu przypomnieć i powiedzieć: hej, słuchajcie, naprawdę wszystko tak jest super, nie było żadnych problemów. Więc nasz kierunek jest taki, bo tam zobaczyliśmy, że jest klucz do zaangażowania i ten wykres, który widzieliście wcześniej po naszej interwencji, troszkę odżył i ta interwencja polegała na tym, nie że użyliśmy młotka, tylko że potraktowaliśmy tą platformę jako narzędzie, jako tak naprawdę jak młotek możecie użyć do dobrych celów, zbudować dom, albo możecie komuś zrobić krzywdę. Tak niestety technologia też w rękach ludzi jest tylko narzędziem, które można używać skutecznie i można robić z tym narzędziem coś dobrego, a można zastosować do celów niekoniecznie niekorzycznie takich, jakbyście chcieli. Mieliśmy taki, tylko powiem przykład, że ktoś zrobił zdjęcie koledze i powiedział: to jest największe marnotrawstwo w firmie. Więc wiecie, no to trzeba, ładnie mówiąc, po prostu zmoderować i edukować, prawda? Słuchajcie, tematem był, jak zmienić frustrację w innowacje, i tak już idąc do końca, nie wiem, czy znacie tą definicję innowacji, ale to jest ta, która mi jest najbardziej bliska, czyli że innowacja to jest tak naprawdę problem, pomysł, a przede wszystkim wdrożenie tego pomysłu. Więc my chcielibyśmy, żeby poprzez tą platformę faktycznie sprawić, żeby te najważniejsze problemy były rozwiązywane najlepszymi pomysłami, ale żeby nie zapominać o tym, że te rezultaty czy tych implementacji warto też mierzyć. To mierzenie pojawiło się dzisiaj kilkakrotnie, Klaus też o tym mówił. I my mamy takie bardzo fajne przykłady, jeżeli byście chcieli do nich dotrzeć, to są dostępne też ogólnie, na przykład z KGHM Metrako, gdzie te inicjatywy, które zapoczątkowane zostały w Sherlocku, później wdrożone, przekładają się na setki tysięcy fizycznych oszczędności. Krótko w paru liczbach o tym, jak ten case w Hitachi Ventana wyglądał. Nie chcę was tutaj zanudzać tymi szczegółami, ale chcę tylko zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz uwagę. Zobaczcie, że z tych 160 problemów aż 65 udało im się wyeliminować i to tak naprawdę jest największe paliwo rakietowe do tego procesu tak naprawdę, czy to jest w Sherlocku, czy na kartkach, czy w Excelu. No najlepszym paliwem do tego, żeby ludzi angażować, jest to, żeby faktycznie aktywnie wspierać ich w rozwiązywaniu tych problemów. I co dla nas dalej, to jest to, co już powiedziałem. Po pierwsze to Sherlock 2.0, czyli ten 365 dni to jest tak naprawdę nauka, jak możemy to robić jeszcze lepiej. To jest skupienie na tym, żeby technologia była wsparciem dla liderów, a nie ich zastępowała. I żeby te big data, czyli te dane, które zbierały, faktycznie były z wartością dla menadżerów i dla firm. A dlaczego warto? Chciałem podsumować w takich 6 punktach. Po pierwsze warto, ponieważ te 15% ludzi zadowolonych na świecie to zdecydowanie za mało naszym zdaniem. A skoro 63% z pracowników mówi, że kluczowe do ich zadowolenia jest to, żeby lider rozwiązywał problemy, to my mamy do tego pewne narzędzie, które może pomóc i te 11 tysięcy ponad zgłoszeń problemów i pomysłów w aplikacji jest tego takim namacalnym dowodem. Jeżeli 22% ludzi jest w stanie poświęcić swój prywatny czas na to, żeby doskonalić firmę, w której pracują, to ci ludzie może nie do końca są tacy źli, tylko potrzebują do tego pewnego narzędzia, czasami odwagi, a czasami wsparcia. Jeżeli 28% zgłoszonych faktycznie jest jeszcze przez osoby z innych działów, czyli ludzie oprócz tego, że chcą dla siebie rozwiązywać problemy, to jeszcze pomagać innym, no to słuchajcie, te 17% problemów, które się faktycznie udało rozwiązać naszym klientom, jest takim naszym sposobem na to, żeby zrobić kolejny krok do tego, żeby firmy faktycznie były świetne, a ludzie w tych firmach byli szczęśliwi. Więc bardzo serdecznie dziękuję za ten krótki czas, że mogłem się podzielić tą nauką
Nie robiłem tego sam i za to też chciałbym na koniec podziękować, bo mam wspaniały zespół, 4-osobowy w sumie. Jeżeli już nie mam czasu, wiem na pytania, Łukasz, bo wstałeś, to znaczy, że już czas na mnie, ale my jesteśmy... Czuję to. Mówiłem, że jest bardzo inteligentny. Dziękuję. Ale jeżeli Państwo chcecie coś więcej się o Sherlocku dowiedzieć, to zapraszamy. Tam jesteśmy w części, w stronę, przepraszam, toalet, wszyscy będą wiedzieli gdzie i po prawej. Znajdziecie też na stolikach kawowych takie ciekawą zabawę, poczytajcie, zobaczcie i jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten czas, to była przyjemność dla mnie.